Dzień dobry, witajcie w pierwszym filmie z nowego cyklu podróżniczego, który na roboczo nazwałem sobie Bucket List, czyli miejsca warte zobaczenia. Przez najbliższych kilka tygodni w naszym nowym letnim cyklu będę zabierał Was do miejsc interesujących, ciekawych, pięknych, ale takich, o których niewiele znajdziecie w przewodnikach turystycznych. Zaczynamy od niezwykłego miejsca, w którym stykają się granice trzech krajów: Polski, Czech i Słowacji. Miejsca w Beskidzie Śląskim. Podróż do Jaworzynki zaczniemy od, dla mnie, miasta szczególnego, bo mojego miasta rodzinnego, czyli od Bielska Białej. Z Bielska Białej do Jaworzynki można dojechać trasą szybkiego ruchu przez Żywiec, Węgierską Górkę, Milówkę i dalej do miejscowości Jaworzynka. Warto, żebyście zabrali ze sobą wygodne buty, dlatego że do samego trójstyku, czyli miejsca, gdzie właśnie stykają się Polska, Czechy i Słowacja, nie da się dojechać samochodem. Auto trzeba zostawić nieco wcześniej na jednym z parkingów. Kilkanaście minut marszu piechotą i oto jesteśmy na miejscu. Na granicy Polski, Czech i Słowacji. Jestem w tej chwili dokładnie w środku tegoż punktu. Za mną, jak widzicie, Polska. Przede mną w tej chwili Czechy, a po mojej lewej stronie Słowacja. Zaraz zresztą zobaczycie, jak wyglądają poszczególne strony tych granic. Dodajmy, że ten trójstyk to jest stosunkowo młody trójstyk, bo liczy 30 lat. Bo powstał wtedy, kiedy Czechosłowacja stała się Czechami i Słowacją. Wcześniej była to po prostu granica Polski i Czechosłowacji. Miejsce, w którym jesteśmy, to granica trzech krajów i trzech wsi: polskiej Jaworzynki, czeskiej Herczawy i słowackiego Czernego. Sam punkt graniczny znajduje się w wąwozie, w którym płynie potok Wały. Nad potokiem znajduje się mostek, dzięki któremu przekraczanie granic wszystkich trzech krajów zajmuje zaledwie kilkadziesiąt sekund. W okolicy jest też kilka szlaków turystycznych, które również przechodzą przez wszystkie trzy kraje. Tyle, że taka podróż trwa kilka godzin. Po drodze są też bary, w których można spróbować lokalnego piwa każdego z trzech państw. Jeśli będziecie w tych rejonach, to koniecznie zajrzyjcie też do innych ciekawych miejscowości w pobliżu, choćby do Istebnej, pięknej zarówno latem, jak i zimą, gdy zjeżdżają tutaj narciarze, oraz do znanego chociażby z koronek Koniakowa. A tutaj jeszcze na koniec absolutna perełka tego regionu. Drewniany kościółek Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w miejscowości we wsi Pochodzita. Kościół, który został wybudowany w 1947 roku, ale jego początki sięgają końca XIX wieku, bo właśnie wtedy we wsi postawiono drewnianą kaplicę. To jest absolutny ewenement. Bardzo mało jest tak klimatycznych drewnianych kościółków w ogóle w Polsce. Ten kościółek można w zasadzie zwiedzać w tygodniu, jeśli się wie, gdzie, w którym domu znajduje się do niego klucz, a msze święte odprawiane są tu tylko w niedzielę. Zobaczcie, jak jest ładny ten kościółek.
I to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą podróż do miejsca, gdzie stykają się granice Polski, Czech i Słowacji. Zobaczcie jeszcze, jakie widoki rozciągają się z wioski Pochodzita, gdzie panuje cisza, spokój. Jest po prostu pięknie. I to jest chyba największy urok tego miejsca. A za tydzień zabiorę Was w kolejne ciekawe miejsce. Nie zapomnijcie zatem subskrybować kanału Podcastu Świat na YouTube.